Przychodzimy do pracy, otwieramy skrzynkę i widzimy setki maili. Ten chaos czasami naprawdę bywa przygnębiający. Nie uważacie panowie? Co z tym zrobić w takiej sytuacji? No, istnieje na to kilka rozwiązań, ale wydaje mi się, że jednym z takich pierwszych to troszeczkę zaprząc sztuczną inteligencję do pracy przy tym i troszkę ułatwić nam dzień, żebyśmy mogli zacząć od kawy, a nie od przeglądania 1000 maili firmowych. Darku, jak ty zaczynasz dzień? Też No przeglądasz swoje właśnie, maile? właśnie w ten sposób, jak wspomniałaś, Iwono, czyli zaczynam oczywiście od sprawdzenia bieżących maili, czy czasem nie pojawiło się w nich coś, co ma krytyczne znaczenie. I to, co moim zdaniem tutaj jest rzeczywiście istotne i co można rozwiązać z samą automatyzacją, o której pewnie tutaj Tomasz zaraz opowie, to nadanie naszym mailom pewnej hierarchii, tak? Czyli co musimy jakby zrobić natychmiast, co jest sprawą krytyczną i to, co może po prostu jest albo jakby kontynuacją wcześniejszych działań, albo jest czymś, co może albo być przekierowane do osoby, albo po prostu może zaczekać. Czyli możemy uporządkować sobie skrzynkę. Tomku, jak możemy to zrobić? No, tutaj okazało się, że ja miałem taki sam problem jak praktycznie chyba wszyscy, którzy używają skrzynki mailowej, więc jest nas sporo na całym świecie. I wpadłem na taki pomysł, aby stworzyć do tego automatyzację, która w prosty sposób będzie mi tagować te e-maile. Czyli każdy e-mail jest sortowany pod względem, tak jak Dariusz powiedział, ważności. I e, dużo łatwiej, kiedy wchodzę na skrzynkę mailową, od razu widzę, czego dotyczy ten mail, czy muszę spędzać czas, czy jest on w drugiej kategorii, w trzeciej kategorii, czy on jest bardzo ważny. Tak jak tutaj widzicie, mam tutaj typu newsletter, szkolenia, alerty, które pokazują mi tutaj, że na przykład no, muszę poświęcić uwagę temu mailowi, bo jest tutaj coś ważnego. Może być to naruszenie prywatności, może to być jakieś uszkodzenie serwera, bądź inne rzeczy, bądź na przykład elementy prywatne, elementy jak statementy z banku, to wszystko przychodzi i bardzo ułatwia moją pracę. Ja dzięki temu zaoszczędzam naprawdę, no siadam z kawą, ale z przyjemnością mogę przeglądać te maile i otworzyć z nich ze 100 może 10 i przeczytać z uwagą, zamiast poświęcać i wertować całą tą skrzynkę, tym bardziej, że no nie jest to jedna skrzynka, mam tych skrzynek kilka ze względu na prowadzone firmy, no i tutaj okazałoby się, że musiałbym spędzić około 2 godziny czasu codziennie, aby no, uzyskać informacje, tudzież poczytać, co tam, o czym ktoś pisze. Ale te kategorie to rozumiem, że ty nadajesz, tak? I Tak, ważność. kategorie są nadawane przeze mnie, ja to mam oparte na Gmailu i chcąc, żeby ta automatyzacja działała, musimy takie kategorie nadać, jak widać tutaj po lewej stronie, ja te kategorie mam nadane. Robimy sobie tak zwane labels, czyli metki w Gmailu i na podstawie tego, jeśli mamy takie metki tutaj zrobione, to później nasza automatyzacja ma dostęp do tych metek i ma również kategorie i przypisane do tego prompty, że na przykład, abyś dodał maila do kategorii newsletter, musi zawierać treści, które są szkoleniowe i tak dalej. I ona wtedy automatycznie dodaje nam te kolorowe metki, które są widoczne w naszej skrzynce mailowej. To pokaż wobec tego, jak od środka, od bebechów, jak ta automatyzacja wygląda, Od jak ją środka, tak, tworzyłeś. już Wam pokazuję. Tak wygląda mniej więcej moja automatyzacja, mam nadzieję, że widzicie, czyli pierwszym elementem jest tutaj właśnie nasza skrzynka mailowa, do której jesteśmy podłączeni. Tak, tutaj jest mój e-mail podłączony do skrzynki Gmail i wszystkie e-maile przechodzące tutaj trafiają do takiego separatora. I to właśnie, co robi ten separator. On jest podzielony na wiele kategorii. Mamy tutaj kategorię promocje, social media, personal, sales. Wszystko po angielsku ze względu na to, że ja przebywam na terenie UK, więc po prostu przepraszam za to, prompty są po polsku, ale kategorie są w języku angielskim. I na przykład mamy tutaj kategorię sales, czyli dotyczy ona komunikacja biznesowa związana z pracą, e-maile od klientów, potencjalnych klientów, dokumenty, briefy, umowy, ale nie faktury.
To też ważne, bo jest osobna kategoria na to, która taguje nam faktury i jest nam łatwiej później to znaleźć. Zaproszenie na spotkania biznesowe, na przykład Google Meet, zaproszenia do edycji dokumentów, Gamma i tak dalej. I tutaj każda z tych metek ma taki separator i połączenie, o tak, na przykład faktury, proszę bardzo. Wchodzimy na metkę potwierdzenie transakcji, rachunki, faktury, paragony, potwierdzenia zamówień online, każdy e-mail, którego główną treścią jest dowód zakupu lub płatności. I każdy e-mail, który trafia nam tutaj do tego separatora, jest po prostu odczytywany przez sztuczną inteligencję i klasyfikowany do danej metki. Kiedy go już sklasyfikuje, on przechodzi po prostu do kolejnego elementu, łączy się tutaj z Google i nadaje mu odpowiednią metkę. Ja tutaj na moment się wtrącę, bo na razie to, co ja widzę, to jest nic innego jak, słuchajcie, Outlook i reguły. Robisz sobie foldery, czyli tak jak ty sobie porobiłeś foldery, dobrze? Nie wiem, faktury, mailingi. Być może nie jest to tak precyzyjne, ale również jakby w Outlooku masz taką opcję i ona ci to robi spokojnie, tak? Czyli Tak, tylko że tu jest różnica taka, wiesz, że on faktycznie wykorzystuje sobie model, w tym miejscu jest podłączony model, który odczytuje rzeczywiście całego maila, cały kontekst, więc czasem zdarza się tak, że jak jest załącznik, no to normalna skrzynka mailowa czy też Outlook może go błędnie sklasyfikować. Tutaj jest to troszeczkę bardziej zrobione na zasadzie, że każdy mail jest czytany dogłębnie, czyli cała jego treść jest przeczytana, aby ją odpowiednio sklasyfikować. Ale tak, jest to mniej więcej podobna zasada, tylko troszeczkę wsparta sztuczną inteligencją. Można to zrobić. Dużo bardziej wsparta, bo dużo głębsza, tak, no bo jakby reguły. Tak, no bo jeśli e-mail ma, załóżmy, nie wiem, tam 20 czy 30 linijek, no to myślę, że Outlook nie do końca sobie poradzi. I tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, która dzieje się troszeczkę, cała magia dzieje się troszeczkę dalej. Załóżmy, że mamy klienta i prowadzimy firmę. Ta firma wykonuje, na swoim przykładzie powiem, usługi budowlane. I klient do nas pisze ogólnik na zasadzie, czy Państwo robią okna? No myślę, że każdy z nas dostaje wiele takich e-maili, no i zaczyna się problem. No dobrze, no i czytamy takiego e-maila, no czy Państwo robią okna? No może robimy, może nie robimy, to dotyczy praktycznie każdego. Jest to zbyt ogólnikowe pytanie, ale niestety musimy siąść i odpowiedzieć na tego maila, napisać tak, robimy, nie robimy. Więc tutaj w tym wypadku moja automatyzacja ma zrobione coś takiego, że ona dopytuje klienta. Więc tak, możemy zobaczyć tutaj w naszym agencie, on ma zadanie odczytać tego maila, już otworzymy i tak jak widać on odbiera, czyta informacje i na podstawie tego przygotowywuje nam draft, który będziemy mogli wysłać do klienta. Teraz przechodzimy do kolejnego noda, w tym nodzie on tworzy już draft i wysyła go do Gmaila. Teraz zobaczymy jak wygląda efekt końcowy w Gmailu, otwieramy draft. Tak i tutaj już widzimy i mamy po kolei. Dzień dobry Panie Janie, dziękujemy za kontakt w sprawie wymiany okien w hotelu, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Pana potrzeby i przygotować odpowiednią ofertę. Czy moglibyśmy prosić o kilka informacji? Więc tak, widzicie, naprawdę sporo może to. Wystarczy teraz tylko nacisnąć przycisk send i tak naprawdę e-mail, który został nam przygotowany, mamy już wysłany. Tomku, to jest jakby bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o taką wstępną hierarchizację i segregowanie komunikacji przychodzącej do firmy. Tyle tylko, że czy to jest jakby wersja finalna, czy też do tego jest możliwość dołączenia dodatkowych bloków, modułów, które będą zwiększały funkcjonalność tego rozwiązania? Absolutnie nie, Darku, tak jak zauważyłeś, jest to wersja basic, podstawowa dla klienta, który nie potrzebuje jak dodatkowych elementów, więc jest to taka tylko wersja, która umożliwia przeczytanie czy też przyspieszenie czytania tych maili, ale to jest to wersja podstawowa. Jak sam wiesz, mamy nieograniczone możliwości podłączenia tutaj do tego, tak jak na przykład bazy RAG, powiadomienia przez WhatsApp, powiadomienia przez... Przepraszam, ale jakby też od razu przejdę to słowo. Do czego tam, bo też jakby chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli tutaj wiedzę, w jaki sposób podłączenie bazy, tak, bazy wiedzy, bazy wektorowej RAG może tutaj, do czego ono może służyć? Jaki ma być cel
takiego rozwiązania? Załóżmy, że mamy serwis obsługi i nie wiem, naprawiamy jakieś urządzenia elektroniczne i klient wysyła do nas maila, czy to urządzenie zostało naprawione. Zamiast poświęcać temu czas, możemy podłączyć taką bazę, połączyć ją z systemem zarządzania naszej firmy, na przykład CRM-em, i automatycznie nasz agent będzie w stanie połączyć się i sprawdzić, aha, jest to klient o e-mailu taki i taki, naprawiamy dla niego mikser, obecny status w naszym CRM-ie jest naprawiony, przygotowany do wysyłki i na podstawie takich informacji on jest w stanie tego maila wygenerować i odesłać do klienta. Czyli mamy połączenie do CRM-u na razie, tak? Tak, do CRM-u i do bazy, z której on może wykorzystywać, czy kolejnym elementem jest również na przykład kwalifikowanie leadów, czyli tak naprawdę tutaj, jak wiem, Dariusz robił automatyzację, która jest w stanie na podstawie danych klienta połączyć się z jego kontem LinkedIn, sprawdzić jego dane osobowe i tak jakby spersonalizować tą ofertę. Ale myślę, że ty, Darku, możesz opowiedzieć troszkę więcej na ten temat, bo jesteś twórcą tej automatyzacji, także oddaję tobie głos. No bardzo chętnie. Myślę, że to jest w ogóle temat na kolejny odcinek, bo tego typu automatyzacja jest dosyć rozbudowana, ale w przypadku, gdybyśmy chcieli połączyć ją tutaj z takim kontem mailowym, to jak najbardziej automatyzacja, jeżeli tylko znajdzie w mailu informacje wystarczające do tego, żeby zidentyfikować klienta, czy po adresie mailowym, na przykład odnaleźć jego konto LinkedInowe, albo po adresie strony firmy, znaleźć na firmie w internecie, jest w stanie pobrać informacje, przetworzyć je i wygenerować notatkę do handlowca, wysłać mu ją choćby zarówno w postaci mailowej, jak i wiadomości SMS-owej. Słuchaj, jest tutaj potencjalny klient, tak? To jest klient z firmy X, klient, który pełni funkcję Y i jest zainteresowany produktem Z. Skontaktuj się z nim natychmiast. Jest jak najbardziej możliwość zrobienia takiego modułu. Dlatego myślę, że jest to ogromna pomoc dla osób, które są handlowcami. Zamiast przeglądać takie e-maile, tak naprawdę dostajemy gotowy lead do klienta. Ale chciałbym też wspomnieć o kolejnej automatyzacji, której autorem jest Dariusz, a jest to system automatycznego odzwaniania również na potencjalne zapytanie. Powiedz nam, Darku, coś więcej na ten temat. Myślę, że w kolejnym odcinku poświęcimy więcej czasu. Niemniej jednak chciałbym, żebyś tutaj wspomniał nam, jak to działa. Generalnie automatyzacja analizuje treść maila i jeżeli znajdzie w niej numer telefonu, to możemy ją ustawić w ten sposób, że ona automatycznie zadzwoni do potencjalnego klienta na ten numer, przedstawi się oczywiście i albo udzieli informacji, prowadząc normalną rozmowę z klientem i korzystając z danych, które do niej prowadzimy, czy jeżeli mamy na przykład bazę wiedzy, to korzystając z tej bazy wiedzy, albo po prostu korzystając z jakiegoś ogólnego zestawu informacji na temat funkcjonowania firmy, godzin pracy, kontaktów do serwisu, czegokolwiek sobie zażyczymy. Albo też taka automatyzacja może wypytać klienta o pewne dodatkowe szczegóły. Na przykład, jaki konkretnie efekt chciałby uzyskać, jakim budżetem dysponuje, kiedy chciałby zrealizować określone prace i takie informacje w postaci już przetworzonej informacji wysłać nam w postaci raportu. Tak, to jest taka wersja twoja premium do mojego, tutaj jak przedstawiłem wcześniej, mój e-mail to robi w wersji pisanej, a twój robi to w wersji głosowej, czyli jest to taka wersja premium dla klienta. Jeśli by sobie życzył, żeby ta komunikacja była troszeczkę na wyższym poziomie, żeby jego firma była postrzegana jako bardziej taka premium, można takie elementy również zastosować w naszej automatyzacji. Brakuje mi jeszcze modułu raportowania. Jest możliwe podłączenie tutaj takiego modułu? Oczywiście, że tak. To tutaj myślę, że nie ma najmniejszego problemu. Powiem więcej, jest nawet możliwość również automatycznego wysyłania pobranych faktur do naszej księgowej, czy też do działu księgowego, jak również jesteśmy w stanie podpiąć raporty, ile jakich maili przyszło, ile przyszło spamu, ile mamy potencjalnych leadów. Tak jak Dariusz tutaj powiedział, mamy możliwość odzwaniania, ale mamy również możliwość zapisywania do bazy klienta, możemy również oceniać klienta
pod kątem, jak bardzo jest zainteresowany. No bo wróćmy do tego mojego nieszczęsnego klienta, który pyta, czy robicie okna. System jest, można zrobić taki dodatkowy element, który będzie klasyfikował potencjał klienta w skali na przykład od 1 do 10. Widząc, że klient pyta, czy robicie okna, może go sklasyfikować dość nisko w tej hierarchii, na przykład na 2. Ale jeśli klient już pyta, słuchajcie, mam 8 okien, mieszkam tutaj chciałbym wymienić na białe i takie, no to system widzi, aha, klient podał więcej informacji, więc prawdopodobnie ma jakąś świadomość, jaką firmą jesteśmy i prawdopodobnie jest on bardziej wartościowym leadem i możemy go ocenić na przykład na 7 czy na 8, co powoduje automatyczny trigger i na przykład wysyła dodatkową taką informację przez WhatsAppa czy przez maila do działu handlowego, słuchajcie, mamy klienta, który dopytuje bardzo mocno o szczegóły, należy się z nim bardzo szybko skontaktować, więc tak, jak najbardziej możemy to rozwijać. Pomysłów myślę nie brakuje, technologii również. Wydaje mi się, że naprawdę sufit jest tu ograniczeniem. Czyli w następnych odcinkach będzie dużo więcej o dodatkowych funkcjach, które możemy dorzucić do tej automatyzacji, tak? Bo zawsze ją szyjemy na miarę. Ja chciałbym, Myślę, że żeby tak. nasi Myślę, że ja również tutaj- się wypowiedzieli, do czego chcieliby ją użyć i może to też ułatwiłoby nam sporo. Moglibyśmy pokazać na żywo takie elementy, jeśli byliby zainteresowani, to bylibyśmy bardzo wdzięczni o takie pytania czy komentarze pod filmem, do czego ewentualnie chcieliby wykorzystać i czy istnieją takie możliwości, chętnie odpowiemy na te pytania. Właśnie to chciałem zaproponować, że możemy wręcz zrobić na żywo taką prezentację, w której wyślemy jakiś mail, prawda, który zostanie automatycznie przetworzony, sklasyfikowany i na przykład bot głosowy oddzwoni na wskazany w niej numer. Tak, To będzie jesteśmy to, umówieni. tak, będzie to pokazywało taką realną wartość, bo tutaj pokazać tylko jeden element to nic nie pokazać, także mam nadzieję, że Jedną rzecz jeszcze chciałem tutaj dodać, co może być też interesujące dla naszych słuchaczy, że nie ma najmniejszego problemu, żeby to robić w wielu językach jednocześnie. I tak samo jak analiza maili może tutaj być przeprowadzana czy po polsku, czy po angielsku, to tak samo również nasz automat, bot głosowy może oddzwonić do klienta w takim języku, w jakim on napisze maila. Tak? Czyli możemy sobie tutaj też zautomatyzować taką, można powiedzieć, taki pierwszy punkt obsługi klienta, tą pierwszą linię frontu, żeby obsługiwała nas w dowolnej lokalizacji na świecie. tak, bądź można nawet dodać tutaj w tym prompcie tego bota głosowego, żeby zapytał klienta, w jakim języku preferuje prowadzić tą rozmowę. Oczywiście. No to cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiamy.